No rest for the wicked preview. Looks like Diablo, plays like Dark Souls. Ej, to jest zarąbiste połączenie, jeżeli gra wygląda jak Diablo, a gra się w nią jak Soulsy. Nie to, ale to i tak mnie interesuje. Litości. Też to przeszedłem, a potem stwierdziłem, że nie chce mi się grać w tę grę. Ori dla mnie było tak nudne. Ładne, ale nudne. Ta gra wygląda tak dobrze, stary. I had to earn every piece of new gear, every bit of loot and every inch of progress. Bardzo fajny design tej gry jest. Lubię taką grafikę stylizowaną. Dzięki Frixu za suba. Instead, your enemies are the walking death machines and you'll need to learn how to survive them. Mega mi się podoba, jak czuć impact ciosu. W sensie to nie jest takie bezmyślne machanie, wiesz, niczym karyjskim mieczykiem magicznym w Eldenie, tylko tutaj naprawdę jak ten topór machnie, to czuć, że on jest wolniejszy i mocny. Nie wiem, fajne strasznie. I to nawet chyba kamera trochę reaguje, nie? Odsuwa, przesuwa, coś tam drga. Tak wygląda przynajmniej trochę. No Rest for the Wicked isn't a high-speed slaughterfest like Diablo 4. Instead, it's much closer to Dark Souls. You'll need to time your attacks. Nie, no tak szczerze, to jest po prostu Dark Souls z góry, jak patrzyłem na gameplay. To, co mi się bardzo podoba, to patrzcie na to, że jest kółko ze staminą tutaj i tu HP, po to, żebyś nie musiał wzrokiem lecieć w róg ekranu, tylko wszystko możesz się skupić na walce. Fajne. Drobiazgi, ale bardzo fajne. I tak samo, jak boss cię zasłania, z uwagi na to, że to jest widok, wiesz, izometryczny, to jeżeli boss cię zasłania, to prześwitujesz przez tego bossa. Wiesz, gdzie jesteś za każdym razem i wiesz, jak rolować. Fajne. Bardzo, bardzo dopracowana gierka pod tym względem. It's just right in order to survive each fight, but I'm getting ahead of myself. After enjoying the opening cutscene and rolling your character, you'll wash ashore and immediately notice Wicked's beautiful painterly art style. It has a family resemblance to Ori, visually speaking, but it's much bleaker. Znaczy wiecie, ja Ori nie lubię gameplayowo, ale muszę przyznać, że gierka była prześliczna, więc zresztą widać, że znają się na rzeczy, bo to też wygląda mega dobrze. Where Ori was vibrant, Wicked is sullen. This isn't a complaint though. Its beachside starting location and constant rain and windswept foliage make it feel like a pirate story that's gone terribly wrong. Dobra, normalnie masz wielopoziomowość, tak? Zeskakujesz, skakujesz, to jest spoko. Backstaby, fajne ciosy. Czuć, kurde, też czujecie to? Jakby czuć te ciosy, to jest tak fajne. I to się niestety coraz rzadziej zdarza w takich grach. Mega fajnie, że czuć te ciosy. Te machnięcia serio coś znaczą. It's a lived-in place, though what lives there doesn't seem too happy about it. Wicked's gameplay starts like most action RPGs do, by having you smash every barrel and kill every inconsequential crab in an effort to improve from the nothing you start with to something, anything. And while those initial vermin pose no threat, you'll soon be introduced to the enemies called the Risen that very much do. It's here where your lessons begin. The main lesson? Apply your Souls-like skills. Jasne. Be very, very deliberate in your attacks and movements, because one wrong move can get you killed. No, czyli totalne zaprzeczenie mówienia, że to jest coś w stylu Diablo, Poe czy Last Epocha. To nie jest to. To, że widzisz grę z góry, nie oznacza, że to będzie taka gra. Bo w Diablo, Last Epochu czy Poe to jest tak, że możesz latać po prostu wszędzie, klikać wszystko i wszystko wybuchnie. Tutaj każdy błąd będzie karany i to jest od razu już Souls-like'owe czucie, nie? And cooking health-restoring meals at various campfires ahead of time. A to ciekawe. Crafting żarełka. Nigdy w Souls-like'ach tego nie robiłem. Ale może. Parowanie jest. Spoko. The neat thing about the danger present in every bad guy, though, is that when you crush them into a bloody pulp, it's incredibly satisfying and rewarding. Kurde, to wygląda...
Powiedziałbym, że daje vibe bardziej kolorowych Dark Soulsów, ale przeciwnicy są Bloodborne'owi. W sensie takie kreatury to są, wiesz. Check that. When you die, you'll respawn at the nearest serum whisper point, with your health restored, though not your weapon durability, and with the dead enemies still dead and the wounded enemies still injured. Those same serum whisper points, by the way, also refill your health when you activate them. Czyli znaczące ułatwienie trochę, jak tak słucham. Shopkeepers to do business with. I really like how you can move around in the world too. You can clamber up and down. O kurde, nawet tak się wspinać możesz? Dobra, ta gra jest ciekawe to jest. Jedyny problem, jaki mam z czymś takim, to że prawdopodobnie będę miał duży problem z zauważeniem, gdzie mam iść. Tak mi się wydaje. Ale żeby nie było, w grach From Software jest dokładnie tak samo. Miyazaki nagle sobie stwierdza, ej, weź teraz, żeby dostać się gdziekolwiek indziej, musisz skoczyć na jakiś parapet przy oknie i przejść sobie obok. To nie jest naturalny odruch, jaki masz i naturalna myśl, na jaką wpadniesz od razu, ale musisz na nią wpaść. Stylistycznie trochę Darkest Dungeon plus Bloodborne? No może trochę. Ta kreskówkowość trochę uderza w Darkesta, nie wiem. Ale zagramy w to, no. 18 kwietnia, tak? And when you level up, you'll have skill points to distribute, while the classic action RPG paper doll style inventory should make most players feel right at home. I appreciate that every item clearly displays whether or not it'd be an upgrade over what you have currently equipped. In a sadistic tease, my preview version ended just as I had gained a few levels and was starting to feel a bit powerful. No to wygląda jak Ludwig. To jest po prostu Ludwig z Bloodborne'a. I nie narzekam. To żeśmy już widzieli chyba chwilkę tego. Bomby są. Mam nadzieję, że jest jedna kluczowa rzecz najważniejsza, czyli trujące bagienka. Musi być. It's been almost exactly 4 years since Moon Studios' last game, and what this first taste of Wicked makes quite clear is that those 4 years nie mówił, jak się have leveluje been well postać chyba. If Wicked isn't on your radar already, właśnie pytanie, czy waluta growa, waluta zakupowa i waluta levelowa jest dokładnie tym samym, czy tutaj level jednak zdobywasz w trochę inny sposób. To jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę DNA Souls-like'ów i zobaczymy, czy zostało zmienione. For more on No Rest for the Wicked, check out our combat-focused interview with the Moon Studios bosses, as well as our chat with them about how they went from Ori to Wicked. And for everything else in the world of video games, you're already in the Zagramy right w to place No Rest for right the here Wicked. at Wygląda IGN. bardzo dobrze. Wygląda bardzo dobrze. Imponująco nawet bym powiedział. Często teraz zaczynam widzieć, powiem tak, ludzie wiadomo, chcą robić Souls-like'i, no i mamy czasami takie rzeczy jak Lords of the Fallen, a czasami mamy rzeczy takie jak Lies of P. Super. I to wydaje się być znacznie bliżej Lies of P na pierwszy rzut oka, tylko wiadomo, nie jarajmy się na zapas, bo Lords of the Fallen po trailerach wyglądało wybornie, a ostatecznie uważam, że ta gra jest mocno średnia i to delikatnie mówiąc. Także No Rest for the Wicked wygląda dobrze, a jak się będzie grało, to za 17 dni na streamie, a nie, za miesiąc i 17 dni na streamie sprawdzimy. Kurde, kwiecień, Jezus, se poczekamy. No, ale będzie grane.